Dzień dobry, drodzy Państwo. Jeśli ktoś z Was miał jeszcze wątpliwości, czy też Beskid Wyspowy jest piękny, to ów widok powinien te wątpliwości ostatecznie rozwiać. Jest piękny, ale jedziemy również w piękne miejsce. Jedziemy z Beskidu do Beskidu. Wyruszyliśmy z naszej nadmyślenickiej samotni, Beskid Makowski, Wyspowy teraz, a ostatecznie będziemy w Beskidzie Sądeckim. Cieszę się niezmiernie, gdyż będzie to dla mnie również pewnego rodzaju podróż sentymentalna. Niespiesznie, godzina z hakiem, będziemy na miejscu. Zjechawszy do Myślenic, wbiliśmy się w Zakopiankę, odbiliśmy z niej w Lubniu na Mszanę i za tym barkiem zjechaliśmy na boczne drogi, żeby było ładniej i mniej ruchliwie. Gdzie jedziemy? No, można by powiedzieć, że dawnym ojców naszych szlakiem, ojców i matek, i w dodatku szlakiem nie byle jakim, gdyż jedziemy do Krynicy, Krynicy-Zdrój, niesłusznie zwanej Krynicą Górską. Nie ma takiej miejscowości jak Krynica Górska, jest Krynica Morska i Krynica-Zdrój. I tam właśnie jedziemy. Dlaczego podróż do Krynicy to dla mnie rzecz niezwykle sentymentalna? Ano dlatego, że jeździłem tutaj z rodzicami jako mały chłopiec. Moi rodzice nie jeździli do Zakopanego, woleli Krynicę. Krynica, no jeszcze będę mówił o historii, ale przed wojną to było niezwykle wykwintne uzdrowisko. Lux Torpeda tutaj dojeżdżała. No i po wojnie, w latach 60., a byłem tu w drugiej połowie lat 60. kilka razy, to było również coś. No i tutaj właśnie, na tym deptaku mam zdjęcie z białym misiem. Nie na Krupówkach, tylko tutaj. Tutaj po raz pierwszy w słynnym lokalu Cichy Kącik jadłem łososia wędzonego, a łosoś wtedy nie był hodowlany. Tutaj w końcu z ojcem zjeżdżałem z góry parkowej na sankach. To są wspomnienia niezwykłe. No i teraz jestem tu po to, by pokazać Wam najcenniejsze miejscowe rzeczy. Stoję w miejscu emblematycznym. No i rozejrzyjmy się wokół, niemal na wszystkie strony. Tam mamy stare łazienki. Oczywiście tutaj jest deptak. Tutaj mamy stary dom zdrojowy. Po przeciwnej stronie mamy nowy dom zdrojowy. A tutaj mamy nową pijalnię. Mówiłem, że będę Wam pokazywał to, co jest w Krynicy najcenniejsze. Co jest tu najcenniejsze? Woda. Wspaniała, cudowna woda mineralna, bijąca z głębin ziemi. I to jest właśnie źródło Zdrój główny. Pierwsze wzmianki pisemne o tej wodzie pochodzą z pierwszej połowy XVIII wieku. Po zaborach Austriacy, wiedząc, że jest tutaj niezwykle cenna woda, wykupili ten teren z rąk chłopskich. Tutaj nie było nic. No i tak się zaczęła kariera uzdrowiska. Koniec XVIII wieku. Pierwsze opisanie właściwości tych wód, wówczas nazywało się to rozbiór wody, z rozbiorami tymi, o których wcześniej wspomniałem, nie miało to nic wspólnego. Rozbiór wody to jest rok 1806. No i potem tak to szło. Działalność Józefa Dittla, który niezwykle promował krajowe uzdrowiska, czyli połowa XIX wieku. No i to wszystko właśnie wtedy powstawało. Stoi do dziś, woda dalej tryska. Trzeba koniecznie którejś się napić, bo to nie jest jedyna woda, nie jest to jedyne źródło, które tutaj bije. Pani nalewa Jana, ale mamy tutaj, dziękuję serdecznie, mamy tutaj cały krynicki repertuar. Można się napić wody ze Zdroju Głównego, można się napić Tadeusza, Słotwinki oraz Zubera. O Zuberze będziemy jeszcze mówić.
Teraz spójrzcie, to jest tradycyjne naczynie, tak zwana pijałka. Ten kształt jest od stuleci obowiązkowy. Dlaczego taki? No po pierwsze, kiedy wodę czerpano bezpośrednio z odwiertu, a tak kiedyś było, to ona była dość zimna, więc chodzi o to, by można było to kiedyś trzymać w dłoniach i zagrzać ją. Po co ta rurka? Woda mineralna, jak ma bardzo dużo różnych związków w sobie, korzystnych dla organizmu, to jest to bardzo korzystne, ale brzydko się osadza na zębach, więc chodziło o to i nadal chodzi, by to przepchnąć pomiędzy zęby. O. Siorbie się w ten sposób, ale dzięki temu nic się na zębach nie osadza. Nowa pijalnia powstała w roku 1971. Wtedy oddano ją do użytku. Ta stara podobno była przepiękna. Byłem w tej starej, ale jej nie pamiętam. No, dziecięciem będąc nie poiłem się wodami mineralnymi. Jan działa doskonale na nerki, zbija cholesterol, etc. Jak się z dzieckiem, to raczej potrzebne nie jest. No i ta pijalnia z 1971 roku jest również pomnikiem architektury. Od razu mi się to skojarzyło z hotelem Krakowia i to, jak się okazuje, bardzo słuszne skojarzenie, bowiem zarówno hotel Krakowia, który jest wpisany na listę zabytków architektury krakowskich, jak i owa pijalnia, to są dzieła tego samego zespołu architektów pod kierownictwem Witolda Cęckiewicza. Palmy, spokój, cisza, z wyjątkiem mojego głośnego gadania i Jan, i siorbnięcie, jakże rozkoszne. Oto jeden z odwiertów króla krynickich wód, jeśli chodzi o mineralizację, czyli, mówiąc w największym skrócie, kondensat minerałów. Woda Zuber. Dlaczego ta woda nazywa się Zuber? Od człowieka, który w pewnym sensie ją odkrył. Profesor Rudolf Zuber, geolog i nawciarz z Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie, przyjechał tutaj na początku XX wieku. Poszukiwał wcześniej w różnych miejscach ropy naftowej, ale również zajmował się odwiertami wód leczniczych i termalnych. Robił to w austriackich uzdrowiskach. I przyjechał tutaj zrobić odwierty. Nie robił ich osobiście, rzecz jasna, robili to nawciarze. A nawciarze to są niezłe nafty, czyli po prostu wiercąc spożywali w nadmiarze alkohol i zaczęli przepijać ów alkohol tym, co trysnęło z głębi ziemi. I zobaczyli, że po pierwsze znacznie trudniej się upijają, popijając ów alkohol tym, co z ziemi tryska, ale też nie mają syndromu dnia następnego, Katzenjammer, stupor znacznie mniejszy. To była pierwsza analiza właściwości wody Zuber, jeszcze bez analizy. No bo ta woda dzięki swojej zawartości minerałów cudownie oczyszcza organizm, działa doskonale na nieżyty, na jelita. Aldehyd octowy z organizmu również usuwa. Słyszycie ów dźwięk? To nie hałasuje pompa. Wszystkie tutejsze wody mają naturalny dwutlenek węgla i to właśnie siła gazu wypycha z podziemi ową wodę na zewnątrz. Rudolf Zuber, początek XX wieku i Zuber, król nie tylko miejscowych wód, król światowych wód mineralnych. Nie ma w Polsce wody o tak niezwykłym składzie, takiej kondensacji minerałów. Podobne działanie ma woda Franciszek, uzdrowisko Wysowa, ale ma kondensację znacznie mniejszą, więc trzeba kuracji poddawać się dłużej. Posłuchajmy. Woda, gaz, woda, gaz.
Słyszeliśmy przed chwilą przy odwiercie dźwięk dwutlenku węgla, który wypychał wodę na zewnątrz. Naturalny gaz. Ten gaz tutaj jest wykorzystywany również w innych celach. Po pierwsze jest oczyszczany, kompresowany, kondensowany i zamykany w butle. Do czego służy? No, służy na przykład do nagazowywania Kryniczanki. Jest to jedyna woda mineralna w Polsce i prawdopodobnie jedyna na świecie, która jest gazowana wyłącznie naturalnym gazem pochodzącym ze źródła, z podziemi, naturalnym dwutlenkiem węgla. Tutaj mamy gaz zestalony. Kiedy go dotknąć, on parzy, ale nie dlatego, że jest gorący, tylko dlatego, że jest potwornie zimny. On ma temperaturę poniżej 70 stopni Celsjusza. A, rzeczywiście parzy jak jasny gwint. Zobaczcie, tu mam wodę z kranu i teraz patrzcie, co się dzieje. Albo ciekły azot, albo właśnie taki naturalny dwutlenek węgla. Kuchnia molekularna. Gdyby tu przyjechał Ferran Adrià ze swoją ekipą z El Bulli, to by oszalał, bo wystarczy dodać tego troszeczkę, zamknąć to pod kopułą, a potem przed oczyma gości otworzyć, by mieć taki niesamowity efekt. No ale to jest tylko teatrum, ale są też funkcje użyteczne. O gazowaniu wody wspominałem, ale już w czasach austriackich, za nieboszczki Austrii, wykorzystywano gaz do tak zwanych suchych kąpieli gazowych. Wspaniale to działa na skórę. Ta niska temperatura sprawia, że rany lepiej się goją. To jest kolejne wykorzystanie. Wykorzystanie czego? Tego, co nam daje ziemia w Krynicy. To jest również naturalny skarb. Jestem właśnie w trakcie kąpieli. Ale skoro jestem w ubraniu i nie jestem mokry, nie jest to kąpiel wodna. Jestem czysty, więc nie jest to również kąpiel błotna. Jestem pod dachem, więc nie jest to kąpiel słoneczna. To jest sucha kąpiel gazowa. Chodzi o ten naturalny dwutlenek węgla, który tutaj puszczony jest przez wodę. Są jego odprowadzenia, no żeby człowiek się tutaj nie udusił. Na co to działa? Gaz jest mniej więcej do tej wysokości. Działa to wspaniale na naczynia obwodowe. Działa to doskonale na miażdżycę. Działa to... no w ogóle nie wystarczy komunikat, że działa to w ogóle dobrze. No i działa w ogóle dobrze. Takich kąpieli, żeby był jakiś znaczący efekt, trzeba przyjąć podobno minimum 7. Na razie przyjmuję pierwszą, ale z każdą chwilą czuję się coraz lepiej. Ja jestem człowiekiem ze środkowej Europy, więc samo przebywanie w uzdrowisku, sam tryb kuracyjny powoduje, że jestem niemal jak nowonarodzony. Mam w dłoni butelkę Kryniczanki, która pochodzi niemal wprost z taśmy rozlewniczej. Jeszcze 30 lat temu samo słowo Kryniczanka było w kraju naszym synonimem wody mineralnej. Choćby się napić Kryniczanki, tak się mówiło, a co się piło, to już była sprawa drugorzędna. To się oczywiście zmieniło, no ale na przykład w Chorwacji starsi ludzie mówią: czy masz radenską? Idę kupić radenską. A wcale nie chodzi im o wodę radenską, bo ona nawet nie jest z Chorwacji, jest ze Słowenii. Ale w dawnej Jugosławii to była najpopularniejsza tam woda mineralna. I mimo że mają teraz jamnicę, to starsi dalej mówią radenska. Czasy się trochę zmieniły, ale woda się nie zmieniła. To jest wysoko zmineralizowana, doskonałej jakości woda mineralna z naturalnym dwutlenkiem węgla. Mówiłem przy Zuberze,
że dodaje się do niej dwutlenku węgla. Tak naprawdę chodzi o pewnego rodzaju proces techniczny. Wszystkie wody krynickie mają naturalny gaz, ale trzeba się wprzódy tego gazu pozbyć, bo tam są również związki żelaza, a potem tym z głębi ziemi gazem nasycić po raz kolejny. Więc Kryniczanka, jeszcze jedna ważna rzecz, moi drodzy. Ta woda należy niejako do nas, ponieważ ujęcia tej wody, jak i firma, która z tych ujęć korzysta, to jest własność Skarbu Państwa, czyli nas wszystkich. Czuję się właściwie namineralizowany i nagazowany. Chodzę, specjalnie zwalniam krok, bo chód mój może być znacznie bardziej energiczny. Uzdrowiskowa sytuacja i kuracyjno-lecznicza. No i mamy tu elementy kuracyjno-lecznicze widziane z innej perspektywy. Nowa pijalnia, byliśmy tam w środku, tu nie byliśmy i nie pójdziemy. To jest nowy dom zdrojowy, bardzo charakterystyczna architektura z końca lat 30. Rzecz oddana do użytku w sierpniu 1939 roku, więc niestety pierwszymi kuracjuszami byli tu niemieccy żołnierze. A to jest stary dom zdrojowy, oddany do użytku w roku 1889. To jest sanatorium, ale jedną rzecz musimy w nim koniecznie zobaczyć. Te podcienia. To tutaj właśnie przesiadywał Nikifor Krynicki. Tutaj malował. Jest tu jego muzeum, zresztą podobno wspaniałe. Nie byłem nigdy i dzisiaj niestety też nie będę, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek, a w poniedziałek muzea są zamknięte. To był pierwotnie dworzec konny i we wspomnianym już roku 1889 dobudowano górę, owo piętro i przekształcono rzecz w sanatorium. Musiało to być sanatorium wówczas nie byle jakie, no bo wnętrza niemal w niezmienionej postaci dotrwały do czasów naszych. No i na wyposażeniu tegoż budynku była taka oto sala balowo-koncertowa. Dzisiaj koncerty, ale kiedyś tutaj grała orkiestra, a ludzie tańczyli. Zatem jadąc do sanatorium trzeba było zabrać również kufry ze strojami wieczorowymi. Także, jak widać, tradycja balowania sanatoryjnego jest bardzo długa i utrzymuje się nadal. Pora coś zjeść, moi drodzy. Rozważaliśmy wizytę w dwóch miejscach. Myśleliśmy, że pójdziemy albo do Karczmy Łemkowskiej, która jest bliżej centrum, albo przyjdziemy właśnie tutaj, Karczma Łemkowska. Cieszy się doskonałą opinią. Nikifor to był Łemko, zresztą do akcji Wisła ludność pochodzenia łemkowskiego była tutaj bardzo liczna. A to drugie miejsce, Cichy Kącik, to jest właśnie to, o którym wcześniej wspominałem. To, w którym po raz pierwszy w życiu jadłem wędzonego łososia. Kiedy rodzice mnie tu zabrali, tak, to był dancing, było późno, więc to było tym większe przeżycie. Dlatego mam to w głowie do dzisiaj. I co niezwykle ciekawe, ów lokal, Cichy Kącik, działa od roku 1936. W latach 30. Krynica była niezwykle modnym kurortem, a jej sława wykraczała daleko poza granice II Rzeczpospolitej. W roku 1937 swój miesiąc miodowy spędziła tutaj księżniczka Julianna, następczyni holenderskiego tronu, późniejsza królowa. Pisały o tym gazety z całego świata. Przybywali goście, również znamienici, trzeba było gdzieś jeść. No i Cichy Kącik powstał rok przed wizytą królowej Julianny. Przyjeżdżało się tutaj saniami w zimie albo dorożkami w lecie, bo tuż obok tego miejsca mamy dzisiejszą granicę miasta. I miejsce po wojnie, nadal działające, niestety zostało wtłoczone w ową machinę uspołecznionej, socjalistycznej gospodarki. No i
przynosiło straty, podupadło. Ale w roku 1956 na fali odwilży październikowej legendarny burmistrz Krynicy, niejaki Stefan Półchłopek, z powrotem oddał to miejsce w ręce prywatne. Oczywiście porozumiawszy się z wojewodą i odpowiednimi czynnikami. No i wtedy to znowu odzyskało blask. Te przebłyski, które ja pamiętam z tamtych czasów, to była inna forma wówczas, bo już w latach 2000 to miejsce wyremontowano i nadano mu charakter regionalnej karczmy. Zresztą jest ono na liście regionalnych małopolskich karczm, ale wtedy to było takie drewniane wnętrze, fajfy, dancingi, towarzystwo nadal się zjeżdżało. Nie wziąłem łososia, tak jak kiedyś. Wziąłem dwie rzeczy. Tutaj w sezonie królują rydze z patelni, no ale teraz nie mamy sezonu na rydze. W karcie widziałem bardzo ciekawe rzeczy, no na przykład gicz, jagnięcą kwaśnicę, ale wziąłem rzeczy inne. Te grzanki służą do wsypania do owej zupy, ale najpierw spróbuję jej bez grzanek. To jest mianowicie zupa z niedźwiedziego czosnku. Świetny krem, świetny krem. Taką zupę można podawać przez cały rok, bo można zrobić coś w rodzaju pesto z niedźwiedziego czosnku i dodawać to do zupy. Świetna zupa, bardzo intensywna w smaku, bardzo śmietanowa, doskonała. A to, no jak coś takiego widzę, to się nie mogę temu oprzeć. Klasyk. Pewnie i przed wojną mogło to być w menu, a dzisiaj pojawia się nader rzadko. No po prostu klasyk naszej kuchni. Ozorki w sosie chrzanowym. W oryginale jest to z ziemniaczanym pire, ale wziąłem dodatek jakże kuszący. Kluski śląskie z omastą. Ta śnieżno-biała surówka to surówka z selera razem z rodzynkami. Miejscowe kiszone ogórki, ale konsystencja ozorka. Mięciunie obrane ze skórki. Sos chrzanowy też jest świetny, gdyż nie jest zrobiony na bazie takiego bezlitośnie naoctowanego chrzanu. Moi drodzy, księżniczka Julianna pewnie też by była zadowolona, gdyby coś takiego zjadł. Bo ja wiem, Holender w ogóle jak je coś dobrego, to z reguły jest zadowolony, bo holenderska kuchnia raczej nie słynie w świecie, ale to są dania godne najwybitniejszych podniebień. Skoro to w Krynicy po raz pierwszy w życiu Sven jadłem wędzonego łososia, to pomyślałem sobie, że przygotuję dla Was jakieś danie na bazie wędzonego łososia. Czy da się zrobić ciepłą rzecz na bazie tegoż? No da się. W dodatku jest to coś bardzo nieskomplikowanego i moim skromnym zdaniem bardzo dobrego. Jest to połączenie tak naprawdę belgijskiego waterzoi z irlandzkim chowderem. Waterzoi, Belgia graniczy z Holandią, więc jeszcze mamy tutaj księżniczkę Juliannę, później królową, która w Krynicy spędzała miesiąc miodowy. Tak, więc to jest baza. Łosoś wędzony w kawałku, ze skórą, jak widzicie, wędzony na zimno, no bo ta ryba, a to jest zębacz, jest wędzona na gorąco. No to widać po tym, jak ona wygląda. Ta była temperaturą bardzo dotkliwie traktowana i krótko, a ta długo i delikatnie. Ja robię tę zupę z najczęściej dwóch rodzajów ryb. Łosoś jest podstawą, a druga, co mi wpadnie. Z makreli to robiłem, z wędzonego pstrąga, filetów. Oczywiście makrele też trzeba pozbawić ości. No i kupiłem w Myślenicach również zębacza, więc to jest ok. Ale wędzona ryba, ona jest gotowa do spożycia, jedna i druga, więc ją się dodaje
na końcu dla smaku. Zresztą po kolei. Składniki, które mam przed sobą. To jest bulion jarzynowy, dość mocny. To są pory, 2 pory, białe części i trochę zielonych, przecięte wzdłuż na pół, umyte i pokrojone. To jest surowy wędzony boczek. To jest seler naciowy razem z natką. To jest jedna duża marchewka. No i mam tutaj ziemniaki. Co jest ważne, to są ziemniaki odmiany sałatkowej. Chodzi o to, żeby one się nie rozpadły w zupie. No i jeszcze jest śmietanka słodka, gałka muszkatołowa, no i sól, pieprz, tymianek tutaj w doniczce spoczywa. I teraz zaczynam od bardzo prostej rzeczy. Bardzo poproszę za mną, gdyż w tymże garnku zupnym mam na dnie odrobinkę, ale to dosłownie odrobinkę oleju. Ponieważ najpierw muszę lekko zrumienić ów surowy wędzony boczek. Na nim tłuszczu nie ma specjalnie wiele, więc trzeba trochę oleju dodać. No i to teraz powinno zacząć skwierczeć i nabrać przyjemnego koloru. O, już skwierczy. W środku normalne strzały w Dutch City. Tak, o, słyszycie? Ciach, ciach, ciach. Kolor jest ładny. Zapach również. Substancja mięsna nieco się skurczyła. Nie no, wygląda tak, jak wyglądać powinno. Tutaj jest takie bardzo ciemne po bokach, ale za chwilę to się zmieni. Teraz dodajemy pory, marchewkę i selera, kolejność dowolna. I teraz to trzeba tylko przemieszać i tak chwilkę, może minutę, 2 razem dusić. O to chodzi, żeby to się w tym wszystkim wykąpało, żeby to wszystko, co zostało na brzegach garnka, zebrać. Jarzyny zawsze mają w sobie odrobinę wody, ale nie chodzi nam o to, by je mocno blanszować w tym, gdyż tak naprawdę teraz zamienimy proces smażenia w proces gotowania. Bulion jarzynowy. Wlewamy, przykrywamy i czekamy 10 minut. Ryby w takiej postaci są gotowe do jedzenia, więc nie będziemy ich tam trzymać w garnku godzinami. Chodzi o to, by one tylko oddały swój smak i złapały temperaturę. Mówię wam, to jest doskonałe. Zdejmujemy skórę. I możemy oczywiście dla smaku, zrobię to, dodać ową skórę do środka. Nie żeby ją jeść, ale ona również ma mnóstwo dobrego smaku w sobie. Niech się gotuje razem z tym. A to trzeba pokroić. No łososia w takie oto kawałeczki. Takie, żeby było dobre do jedzenia łyżką. Dobra, to już widzicie. A teraz ta ryba, wędzona na gorąco, więc jest bardziej krucha, jest ze skórą, więc trzeba ową skórę zdjąć. Jest tutaj również kręgosłup. Zaraz się do tego dobiorę. I też w takie kawałki, które nie zamienią się w całkowitą miazgę podczas króciutkiego nawet procesu gotowania. Jarzyny tak drobno pokrojone nie muszą się długo gotować, jak wspomniałem. Teraz ziemniaki. Ziemniaki oczywiście obrane, spoczywające tu w wodzie, żeby nie ściemniały, pokrojone w kosteczkę i one z częścią tej wody mogą się w środku znaleźć. No nie cała woda, woda czyściutka, ale podlejemy jeszcze. O. I dodamy wszystkie. Jeszcze jeden płyn się znajdzie teraz, a mianowicie śmietanka słodka. Śmietanka słodka, która jest na tyle tłusta, że się nie zważy, jest w środku. Teraz gałka muszkatołowa.
Mówiłem o belgijskiej proweniencji, belgijsko-irlandzkiej, ale w wypadku belgijskiej obecność gałki muszkatołowej jest obowiązkowa i ona tutaj naprawdę odgrywa bardzo ważną rolę, więc widzicie, że jej nie żałuję. Okej. I jeszcze jedna rzecz. Mam tu mianowicie świeży tymianek, więc sobie trochę tego tymianku utnę, ale rzecz jasna nie wrzucę go tak w całości, tylko trochę to potrwa. Będę tutaj obrywał tymiankowe listeczki do środka. Zmieniłem palnik na mniejszy, bo gotowało się jak jasny gwint i jest gotowe. No więc tak, teraz wyjmuję skórę, bo ona już nam się do niczego nie przyda. Trzeba to potraktować pieprzem, białym albo czarnym, jak wolicie. Ważne, żeby był on świeżo zmielony. I teraz na samym końcu dodajemy do tego wędzoną rybę, pokrojoną w kawałki. Chodzi tylko o to, by ona złapała temperaturę. Widzicie, ten łupacz, przepraszam, zębacz ma konsystencję niezwykle miękką, wędzony na gorąco, jak wspominałem, więc nie chodzi nam o to, żeby to się zamieniło tutaj w rybną papkę. Chodzi o to, żeby się zagrzało. Potrawa błyskawiczna, równie prosta, co efektowna. Bo tak naprawdę co nam jeszcze potrzeba? Nieco posiekanego szczypiorku, ewentualnie kromka ciemnego chleba. No i widzicie, ta gęstwa jarzyn, wędzona ryba. Tak, to jest w zasadzie Eintopf. To jest rzecz, która smakuje wybornie, a tak naprawdę no, 2 kawałeczki wędzonej ryby i jarzyny. Spójrzcie, coś takiego możecie i wy zrobić w domach waszych. A smakuje, powiadam wam, wybornie.